Dzień dobry kochani, ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale One Trip Team. Kochani, oficjalnie zakupiłam w katedrze muszelkę świętego Jakuba oraz paszport pielgrzyma, w którym będę zbierała pieczątki i na podstawie tych pieczątek już potem, jak dojdę do Porto, do Santiago de Compostela, dostanę taką kompostelkę, że przeszłam ten szlak. Ale ci, co mnie nie oglądają, to kochani, właśnie wyruszam w swoją solową podróż. Robię swoje Camino szlakiem portugalskim. Idę z Porto do Santiago de Compostela i będzie to 280 km pieszo. Idę pieszo. Także co, zapraszam Was na tą przygodę razem ze mną. Zaczynamy tego vloga, słuchajcie, w Porto, pod katedrą, w przepiękny, upalny dzień. Siedzę na schodkach, ukryta właśnie w cieniu katedry. Powiem Wam, że mam bardzo duże wzruszenie. Jestem szczęśliwa, ale takie mam w sobie wzruszenie, że idę. Chodźcie ze mną. Zaczynam, moi kochani. Dzisiaj jest ten dzień, że ruszam na szlak. Miałam wyjść, słuchajcie, wcześniej. Zdecydowanie wcześniej, już jest tam 8:10 co najmniej. Ale wczoraj wieczorem jeszcze zafundowałam sobie, słuchajcie, taką atrakcję i pływałam jachtem po rzece o zachodzie słońca. I myślałam, że ta atrakcja trwa godzinę, a ona trwała prawie 3 godziny. I to był tak wspaniale spędzony czas, było tak przepięknie. Mało tego, słuchajcie, w życiu nie ma przypadku. Spotkałam dziewczynę z Kanady, Agata. Aktorka, jak się okazało. Ona też była ostatni dzień w Porto, tylko że ona już przeszła swoje Camino i szła 9 dni. Słuchajcie, fascynująca historia, że miałyśmy tyle wspólnych cech, rzeczy i sytuacji. I ona w ogóle, że ja miałam wrażenie, że ona jest równoległą moją rzeczywistością tam w Kanadzie. Nieważne. Wczoraj właśnie stwierdziłam, że na tym polega Camino i już wczoraj mogę powiedzieć, że zaczęło się takie moje Camino, a dzisiaj późno wychodzę, bo wypiłyśmy litr wina na tym jachcie. Także swoje musiałam odespać. Ale kaca nie mam. Jestem spakowana, muszla przyczepiona, słuchajcie, muszla przyczepiona. Mam sobie ekscytację. Wzruszona byłam wczoraj bardzo, chociaż jak teraz o tym mówię, też jestem w stanie się rozpłakać, ale dzisiaj już jestem taka, mam w sobie taką gotowość, taką zadaniowość,
Już jestem w tym trybie takim, że mam cel i muszę go wykonać. Kończę jogurt, kończę herbatkę, zamykam ten piękny pokoik i ruszam. Ruszamy. Bądźcie ze mną. Wiecie, że zostało mi 800 metrów do tego hostelu czy czegoś tam i nie mam siły dalej iść. Usiadłam i siedzę. Koszmar! 800 metrów, ale muszę odpocząć, bo nie dam rady. Doszłam, oto mój pierwszy nocleg. Wykąpałam się. Jestem w piżamie i idę coś zjeść. Nie wiem, jak ja jutro pójdę. Po prostu koszmar jakiś. O Jezu, jestem zmęczona. Dzień dobry. Wyszłam dzisiaj chyba pierwsza. Wcześniej jest 7, bo wczoraj to przesadziłam z tym czasem i stwierdziłam, że dzisiaj muszę się poprawić i wyjść wcześniej, zdecydowanie wcześniej. Drugi dzień Camino. Wczoraj myślałam, że mi nogi do dupy wejdą. Te Camino, to powiem wam, jest ciężka charówa. No, ale idę. Nowy dzień, nowa energia. Nogi trochę bolą, ale idziemy dalej. Krok po kroku. Zobaczcie, z tyłu słońce wschodzi. Cudnie, jest ciepło, rzeźko. Słuchajcie, że tak powiem, dupsko ratują takie punkty na trasie. Zaraz wam pokażę. Właśnie zrobiłam sobie mikroprzerwę, wypiłam soczek z świeżo wyciskanych pomarańczy. Kupiłam wodę, ale takie miejsca nie dość, że są przepiękne, klimatyczne, dają cień i wytchnienie. No, takie mikrobiznesy, zobaczcie. Można tu zjeść, napić się, zrobić siku i odpocząć w cieniu. Bo przed nami, zobaczcie, tym razem taka trochę Sahara. Może nie okoliczności przyrody, ale sucha droga. Więc idę dalej. O, tu jest strzałka, która pokazuje kierunek iścia, że tak powiem. Dobra, drałuję. Zostało mi 8,5 kilometra. Ale słuchajcie, ja się nie śpieszę. Mam cały dzień na to. Już dużo zrobiłam. Także już teraz mogę zejść z tempa i iść powolutku. Trzeci dzień Camino. Powiem wam, że dla pielgrzyma ta kostka brukowa to jest kurwa jakiś koszmar. Naprawdę. That's a cute way to do it. Tyle dobroci na nas czeka tutaj po drodze. ¿Quieres más? What is this again? Coffee. Maracujá. Maracujá. Look.
Juice in the Dominican Republic. It's like the juice I always get like every day. I'm gonna get some too. Okay. Thank you. She's from Poland. Yes. I'm from Czech Republic. Jolanda. Mówiłam rano, że kociołby to jakiś koszmar. Tak. Dzisiejszy dzień był okrutny dla mnie, ale dałam radę. Nawet nie mam siły wam opowiadać. What's your name? I'm Liamka, Where are you from? and I'm from Houston, Texas. I have one question. Why Camino? I decided to do the Camino because I really wanted to prove to myself that I could do hard things, and I don't know, that... Pause, let me redo it. Let me think. How long does my answer have to be? Yeah, I feel like I've always done things for other people, and it was just something that I chose to do by myself. I heard about it about a year ago, so I've been planning this for a whole year. Yeah, and I really just have gone through so many things in life, and I was just ready to like show just myself that I'm capable of doing all these things, and also just kind of get out of my head for a little bit and just experience more of the world. I've never traveled by myself, and this just seemed like the best and safest way to do it and meet so many different people from different places. What today like in Camino? What was today like in the Camino? Today was a little bit easier than yesterday, but harder than most days. I'm glad that we finally made it to the beach. I decided to do the coastal route because I love the ocean and I like flat roads. But today we went through a lot of mountains and a lot of cobblestone streets, and I had really bad shin splints. So that was really hard. But I think that I met so much more people today than I had met the whole Camino so far. My first 2 days I did it basically by myself. And then yesterday I met some people, and now that's kind of opened up the door for everybody else. Yeah, so I met from yesterday meeting so many people, that opened the door today to meeting more people from different places, different ethnicities, and just being able to talk to the locals more today was actually really good. When I first got here, people were kind of looking at me weird for doing the Camino, but that was because I was not on the Camino for about 2 hours. I was just walking randomly until then I had to walk backwards, so that was not great. But now just meeting so many people who just tell us like Bon Camino, and they know what we're doing, and they're just so excited for us, and they just like, they're so kind to us for doing this, and it's just great to see like so many kind people. So today was very enriching, I think is the word I would say. It was very enriching, it was very emotional, and talking to Ivana like today was just how we had met like 2-3 days ago, and we didn't talk to each other, but we like remembered each other, was something actually like really sweet. So these are just memories we'll take forever. Buen camino, buen camino, do the Camino if you haven't done it. Polish is dobrej drogi. Dobry, dobry. Dobrej drogi. Dobry drogi. Yeah! Dobry drogi.
Dzień dobry, zaczynamy piąty dzień Camino. Dziś idę przy oceanie, nawet nie mam zamiaru schodzić nigdzie indziej. Kieruję się w stronę portu, tam będę miała przeprawę na Hiszpanię. Dzisiaj wyszłam chyba ostatnia, ale potrzebowałam snu. W końcu udało mi się dobrze spać i wcześniej zasnąć, także jestem pełna siły i idę. Po drodze znalazłam buta i wydaje mi się, że to jest mojej koleżanki, więc wzięłam tego buta, na pewno się na trasie gdzieś spotkamy, jej oddam. Zaczynamy 5. dzień Camino. Wzięło mnie, słuchajcie, zajebiste wzruszenie, bo próbuję wam zrobić zdjęcie i oddać to, co widzę, ale no niestety musicie mi uwierzyć. Czuć tą potęgę oceanu. Na mojej twarzy jest wiatr dosyć duży. Te trawy, te wzgórza przede mną, słuchajcie, takie wzgórze owiane trochę mgłą. I te zwierzęta słodkie, i taka natura, i te kamienie, i te fale, i te kolory. I sobie myślę, Jezu, chyba najpiękniejszy widok jak do tej pory. Taka dzika natura. No i się wzruszyłam. No to tylko chciałam to wam powiedzieć. Słuchajcie, 5 dni zajęło mi dojście właśnie do końca Portugalii. Za chwilę przeprawiam się taką taksówką, która kosztuje notabene 6 euro na drugą stronę, czyli stronę hiszpańską. Jest jeszcze wcześniej, jest godzina 9, czyli początek 5. dnia. Początek 5. dnia doszłam do końca Portugalii i płynę na Hiszpanię. Dzień dobry, 6. dzień Camino. Dzisiaj rekordowy czas wyjścia, wyszłam minutę przed 7. Jak widzicie za mną jeszcze, zobaczcie jak cudnie, teraz wam przybliżę, jak cudnie wygląda miasteczko. Jestem tylko ja i mewy skrzeczące. Podejrzewam, że dzisiaj będą temperatury jakieś oszałamiające, ponieważ już teraz jest zajebiście ciepło, że tak powiem. Dobra, zaczynamy 6. dzień Camino. Wczoraj zrobiłam mniej kilometrów, miałam czas na regenerację, dzisiaj trochę więcej. Idziemy, co się wydarzy dzisiejszego dnia? Jestem mega ciekawa. Słuchajcie, na tym Camino najbardziej lubię poranki, bo jest, jak widzicie, telefon widzę, że tu rozjaśnia, ale tu jeszcze jest taka szarówka, ale rano przy wschodzie słońca jest najpiękniej, te kolory, ta głębia, to wszystko, kocham to i to jest właśnie takie zajebiste rozpoczęcie dnia. Ja jestem taka zmotywowana, szczęśliwa. No, kocham te poranki. Zachody też, ale na zachody już jestem tak zmęczona, że chyba byłam na zachód słońca może z 3 razy.
Zobaczcie, tu na trasie spotkałam przy domu, jest, można zrobić stemple, już wam stemple i zobaczcie, jest poczęstunek dla wędrowców. Gracias, to jest takie miłe. Dzień dobry, 7. dzień Camino. Według moich obliczeń to mam przeznaczone na to 14 dni, więc jestem w połowie czasu. Wychodzę dzisiaj o 8:30, bo byłam w tak pięknym miejscu, w tak luksusowym w porównaniu, gdzie wcześniej spałam, że powiedziałam dzisiaj tej gospodyni, że nie chcę iść dalej, żeby mnie zaadoptowała i ja z nią tu zostanę. No, ale zjadłam pyszne śniadanie. Towarzyszyła mi dziewczyna z Rzymu i rodzina z Hiszpanii. Także ruszam w trasę. Dzisiaj nie mam dużo kilometrów, około 15-16, ale jestem troszkę obsrana, że tak powiem, bo się robi ciasno na szlaku i nie ma gdzie spać. Zwłaszcza, że będę dochodziła do takiego strategicznego punktu, że schodzą się dwa szlaki. Jeden ten taki oceaniczny, jeden taki lądowy, środkowy. I mało tego, zbliżam się do 100 km do Santiago, a do tej miejscowości przyjeżdżają właśnie pielgrzymi, ponieważ żeby zaliczyć zaliczyć Camino, musisz przejść minimum 100 km i właśnie to jest miejsce, gdzieś zjeżdżają się osoby, które chcą pokonać ten szlak i jest tam po prostu multum ludzi. Siódmy dzień Camino i człowiek robi się tak wolny, taki, nie wiem jak to nazwać. Leżę sobie na ławce pod jakąś mini latarnią, restauracją przy oceanie, na ławce. I cieszę się, że mogę leżeć na tej ławce i nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Naprawdę. No normalnie byś się nie rozłożyła na takiej ławce i sobie leżała. A ja sobie leżę. To jest właśnie chyba ta wartość Camino, że człowiek może być taki wolny i nieograniczony, wiecie, takimi konwenansami, że tak powiem. Takie mam przemyślenie. Dzień dobry. Jest po 6, jeszcze ciemno. Zrobiłam sobie śniadanie. Odkryłam, że wczorajszym sekretem dobrego iścia, że tak powiem, było zjedzenie dobrego śniadania i zjadłam właśnie jajka i bekon i miałam tyle siły, że tak wyśmienicie mi się szło. Dlatego dzisiaj też zrobiłam sobie jajka, bekon, pomidorek i owoc. Zobaczymy, czy to mi da siłę. Wszyscy już się zbierają. Ci najbardziej ambitni wyszli godzinę temu. No, tak to jest. Dzień dobry
zaczynamy 8 dzień Camino i zaczynamy od komplikacji i wyjścia z złej sytuacji, ponieważ w Vigo nie ma dla mnie miejsca do spania, więc muszę iść jakby odcinek dalej i żeby nie zejść z trasy i nie tracić energii i czasu, wymyśliłam, że podjadę po prostu z powrotem na szlak autobusem. I to było, słuchajcie, ciekawe doświadczenie, bo autobus był taki, wiecie, jak nasze jakby PKS-y. I wsiadało multum młodzieży. Nie wiem, skąd oni wracali, dokąd oni jechali, ale energia w autobusie mniej więcej wyglądała tak, bo nagrałam i chcę Wam to pokazać. Nie wiem, jak mnie widać, bo nie mam siły nawet wyciągnąć tego swojego statywu. No, ale skoro siedzę i piję sobie herbatkę i zrobiłam sobie taką lekką przerwę, to chciałam Wam opowiedzieć o bezpieczeństwie na Camino. Otóż czuję się bardzo bezpieczna. Przez sekundę nie miałam, wiecie, trwogi w sercu. Raz z własnej winy. I właśnie o tym Wam chcę opowiedzieć, bo to była taka, to był chyba 2. albo 3. dzień i to była taka lekcja właśnie lekcję, którą musiałam przejść i zrozumieć. Otóż teraz już jestem w Hiszpanii. Portugalia jest wyśmienicie oznakowana, wyśmienicie naprawdę, nie musisz patrzeć, podnosisz głowę i widzisz strzałki, idziesz dalej. Tutaj w Hiszpanii jest trochę trudniej, ale za to jest więcej ludzi i po prostu jak nie strzałka, to ludzie. Więc jeżeli sobie myślicie, że to jest jakieś skomplikowane, to nie, to jest prostsze, słuchajcie, to ja się bardziej gubię na Google Maps niż na tych strzałkach. Ale pewnego razu właśnie swoją trasę wpisałam w Google i mapa Google pokazywała mi, że mam skręcić w prawo, a strzałki Camino, że mam iść prosto. I to był środek lasu. Znaczy to było takie pole, jakby obszar taki obszar, no mówcie mi, no rolny. No i kończyło się pole, zaczynał się las. No i ja stwierdziła, że to już była końcówka dnia i mi Google pokazywało 4 km do domu, to stwierdziłam, że idę za Google, bo strzałki żółte mogą mnie poprowadzić, słuchajcie, jeszcze dalej, a już walczyłam o przetrwanie. No więc poszłam z mapą Google. Szłam polem i nagle skręciłam w las i szłam przez ten las i tak w połowie tego lasu uświadomiłam sobie, że co ja zrobiłam, że jestem poza szlakiem, gdzieś w Portugalii, jakaś dzika zwierzyna, po prostu gdyby mi się coś stało, to kaplica. I pamiętam, tak się przestraszyłam, tak mi podniosło tę adrenalinę, że te 4 kilometry prawie przebiegłam, ze strachu właśnie. Ale potem sobie uświadomiłam, że nie warto schodzić ze szlaku, bo to jest niepotrzebny stres i ta niepewność. Także taką miałam nauczkę. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo bezpiecznie. Wyczytałam, że w Portugalii i w Hiszpanii można mieć ze sobą taki mały gaz pieprzowy dla tych, co się naprawdę boją, ale naprawdę nie miałam ani razu żadnej jakiejś takiej patowej sytuacji. Także jest mega bezpiecznie i mega łatwo się idzie, jeżeli chodzi o oznakowanie, w którą stronę, jak i gdzie masz iść. Po prostu ta droga, naprawdę ta droga cię sama prowadzi.
Zjadłam przepyszną kolację, przepyszną. Wypiłam dużo wina. Przyszłam na plażę. Akurat słońce schowało się za góry, więc nie zdążyłam na zachód. Jestem bardzo zmęczona, bo dzisiaj było bardzo gorąco, ale też bardzo szczęśliwa. Zobaczcie, jak jest pięknie. Już Wam pokazuję. Tak sobie siedzę i odpoczywam. Piękne zakończenie dnia. Halo, dzień dobry. Mamy dziewiąty dzień Camino. Zaczynamy. Wychodzę ze swojego uroczego hostelu. Był przepiękny, przeuroczy. Dawał tak dużo ukojenia. I co? Zaczynamy ten dzień dzisiaj. Dzisiaj będę w dużym mieście. Także zasuwamy. Muszę przepakować plecak, bo coś mnie tak uwiera, tak mnie denerwuje. A tak w ogóle to zgubiłam gdzieś swoje leginsy. Ukochane. Nie wiem, gdzie są. Gdzieś zostawiłam po drodze. Muszę to jakoś dobrze spakować, bo coś mnie uwiera jedno ramię i mnie tak obciąża, tak obciera, że to się robi nie do wytrzymania. Zrobiłam przepakowanie plecaka, po coś mnie dzisiaj tak uwiera jedna strona, że wszystko wyciągnęłam i jeszcze raz przepakowałam, bo to jest takie irytujące, idziesz i takie jedno po prostu jakby ziarenko cię kuje. Ludzie pędzą do przodu, tłumy. A ja sobie siedzę, piję kolkę i obserwuję wschód słońca. Jest przepiękne i celebruję tą chwilę. Aż mi się nie chce iść, jak idzie tyle ludzi. Ale ja się nie śpieszę. Ja mam dużo czasu, jakoś jestem do przodu. Camino to ciężka sprawa. Przed chwilą dziewczyna jak jebnęła, że tak powiem brzydko, kijkiem i rzuciła plecakiem. I usiadła, ale już zregenerowała się i poszła dalej. Mental jej siadł. Ah, me has arañado, tío. Gracias. Czajcie, że zostało mi 74 km do Santiago? Gdzie ta jest? Soy el tiempo de ese hogar, como volando al soñar, como una casa en un cristal. Never, never walk alone and say yesterday. Never, never, never long. See the light from me will come true.
never walk alone. Never walk alone. Never come back home. Halo, dzień dobry, 10 dzień Camino właśnie się rozpoczął. Wyszłam 7:14. W takich dużych miastach najgorzej jest, żeby szybko zlokalizować, gdzie jest strzałka, ale już mam i strzałkę, i ludzi, którzy idą przede mną, więc spokojnie na luzie mogę iść. 10 dzień. Wydaje mi się, że tu jestem od wczoraj, a z drugiej strony wydaje mi się, że już jestem tutaj miesiąc. Jakieś mam takie skrajności dwie w sobie. Dobrego dnia, lecimy z tym. Dzisiaj 22 km. Ja właśnie zrobiłam sobie przerwę, jestem w połowie trasy. Dzisiaj 12 km już zrobiłam. Zabukowałam sobie kolejne noclegi. I właśnie po rozmowie tu z takim małżeństwem uświadomiłam sobie, że chyba nie chcę do Santiago wchodzić po południu, gdzie będzie taki skwar, spiekota i będę taka styrana. I według moich obliczeń wyszło mi, że w poniedziałek rano wejdę do Santiago, więc jestem podekscytowana. Mam taki kryzys, że zostało mi kilometr 200. Jest gorąco. Ulica szybkiego ruchu. Nie wiem, jak mam iść. Dzień wydawał się, że będzie easy busy, że szybko mi pójdzie, że się nie śpieszyłam po prostu. Nie mam siły. Dzień dobry, 12 dzień Camino. Ruszam. 7:16. Jestem pełna nadziei dzisiaj, że mnie żaden kryzys nie złapie. Chociaż pięta mnie boli. Myślałam, że mi się obtarła, ale to jest tak jakby kość bolała, nie wiem jak to nazwać. Dobra, wyruszamy. Słuchajcie, mam dzisiaj plan. Nie wiem, co było powodem wczorajszego kryzysu. Może to słońce, może zmęczenie, może wszystko naraz, nie wiem. Ale dzisiaj chcę iść w miarę jednym rytmem, nie zatrzymywać się tak często i dojść jak najszybciej, żeby to słońce mnie nie dowaliło. Taki jest plan. Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo po wczorajszym... a propos wczorajszego kryzysu, to jak doszłam do hostelu, byłam już tak zapłakana, że po prostu pan się zlitował nade mną. Ja mówię, proszę cię, daj mi łóżko na dole, bo nie wejdę na górę. On powiedział, że przepraszam, ale przyszłam ostatnia i nie ma dla mnie łóżka. I tak mnie próbował rozweselić i był naprawdę miły. No i to tak wygląda, że się rejestrujesz, a potem ci pokazuje cały hostel. No i na końcu prowadzi cię do twojego łóżka. No i idzie mi cry, baby, cry, cry. No i mi odsuwa zasłonkę na dole. To jeszcze bardziej mnie to tak wzruszyło i rozczuliło, że jeszcze bardziej zaczęłam płakać. Mało tego, on mi nawet pościelił to łóżko, a raczej nikt tego nie robi. I ja po prostu walnęłam tym wszystkim, położyłam się, to jeszcze przyszedł do mnie i powiedział, czy chcę koc.
Także poczułam się, wiecie, tak zaopiekowana, w dobrym miejscu, w dobrej energii i odpoczęłam. No dzisiaj, słuchajcie, normalnie to jest ostatni etap i ludzie już, ci co wychodzą dzisiaj akurat z tej miejscowości, to już idą do Santiago. Dobrze, że ja to tak zaplanowałam i biorę to na 2 mniejsze odcinki, bo widzicie, na końcu jakoś nie dałam rady, więc cieszę się, że podjęłam taką decyzję. Ale tak, dzisiaj ta cała ekipa, która będzie szła, w większości, pewnie w 95% idą do Santiago. Brawo! Poszłam dzisiaj jak burza, słuchajcie, jestem już w swoim hostelu. Wyszłam o 7:30, jest godzina nie wiem która, 13:21, a ja rąbnęłam 19,1 km. Tak byłam zmotywowana, żeby nie złapał mnie taki kryzys jak wczoraj, że drałowałam jak nie wiem co. Jestem happy. Mało tego, hostel już jest czynny, mam łóżko na dole, idę wziąć prysznic, coś zjeść i będę odpoczywać. Dobra, let's do it, kochani. 13 dzień Camino, zaczynamy. Zostało mi 7,5 kilometra. No teraz będzie gorzej, bo wyczytałam, że jest dosyć strome podejście. No ale 7,5 kilometra i zrobione będzie. Słuchajcie, już w hostelu teraz jak wychodziłam, panowała taka... Czuć już tą atmosferę, bo panowała taka i ekscytacja, i takie wzruszenie. Ona sama, mi się chce płakać. Ja mam jedno i drugie też. No. Dobra, zróbmy to, słuchajcie. Kto ma dzisiaj coś do zrobienia ciężkiego? Jedziemy z tematem. Ale zanim będę świętować ten sukces, muszę znaleźć żółtą strzałkę i wejść na szlak. Więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. Buziaki, dobrego dnia, dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Mówiła to ja, Iwona z Santiago. Jest strzałka, jestem na szlaku. Idziemy. Słuchajcie, można było odczuć już taką specyficzną atmosferę. Już było takie wzruszenie, już była taka ekscytacja. Takie nie potrafię wam opisać słowami, ale coś takiego wisiało w powietrzu. Ja zaczynam właśnie dzień, weszłam na szlak, zostało mi 7,5 kilometra, już wam pokazuję, bo akurat strzałka jest 7,4 dokładnie. Wstaje słońce, zaraz wam pokażę też widok piękny, który mi się ukazuje. No i co? Let's do it! Niech to się stanie. Jestem też wzruszona i słuchajcie, uśmiecham się, ale na samą myśl jakby mam wzruszenie i chce mi się płakać. Nie wiem dlaczego. Po prostu wiecie jaka ja jestem. Dobra, idziemy.
powiedzieć. Niemożliwe nie istnieje. No. Zobaczcie, jaka tam jest dal. Jestem szczęśliwa, że słuchajcie, zrobiłam to Camino. To było marzeniem przez wiele, wiele lat. W końcu się ziściło, to był odpowiedni moment na to Camino. I jeśli się zastanawiacie nad tym, to nie myślcie długo, tylko po prostu zróbcie to Camino. Chociaż każdy ma swoje Camino, bo Camino znaczy droga. Każdy ma swoją drogę.